Będę teraz kontynuował swoją krótką, wczorajszą jednominutową wypowiedź w Parlamencie Europejskim, gdzie wyraziłem szczery niepokój, że próbuje rządzić Europą banda niedołuków, powiedzmy nieuków, mają pojęcia nie tylko o ekonomii, ale o procesach społecznych, o historii, o polityce, po prostu banda ciemniaków. To, co mówiono w czasach komunistycznych, to Stefan Kisielewski świętej pamięci mówił o rządach ciemniaków, no to tu widzimy to samo, tylko jeszcze gorzej. Mimo wszystko ci komuniści jednak byli chowani na obu przedwojennych szkołach i coś tam im w głowach zostało. Ci ludzie mają w głowach pustkę. Są to lemingi, przy których polskie lemingi to w ogóle samodzielne zwierzątka. I zastanówmy się, co się tak naprawdę dzieje, jaka tu selekcja działa. Dawniej my, biali ludzie, rządziliśmy światem, bo u nas była selekcja. Ze szkół wychodzili najlepsi, najgorsi byli odrzucani, wylatywali ze szkół. Była po prostu selekcja. Była konkurencja, ostra konkurencja. Natomiast dzisiaj zamontowano dokładnie odwrotny mechanizm. Jak jest większy debil, to bardziej o niego się dba. Specjalnie dodaje się go do klasy, żeby utrudniał naukę dzieciom zdolnym. Mówi się tutaj, że trzeba być humanitarnym, nie wolno tego debila obrażać, nazywać go, broń Boże, debilem i tak dalej. No przykro mi bardzo, ale nasz naród musi przeżyć. I nie może być tak, żebyśmy byli sprowadzani do poziomu idiotów, bo wiadomo, z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli się każe normalnym dzieciom przebywać w klasie z debilami, i tym, co więcej, mówi się tym dzieciom, że trzeba z szacunkiem, bo to jest też człowiek, jego słowa traktować z szacunkiem, poważnie traktować, no to przepraszam bardzo, muszą wyrastać tacy idioci, jak ci z tego parlamentu. Oni chyba też chodzili do takich szkół i do klas integracyjnych. Natomiast jest pytanie, kto to robi celowo? No bo są dwie możliwości. Albo taki jest proces społeczny, nieuniknione, prawda, śmierć białej rasy, no i oczywiście nie można z tym nic poradzić. No. Natomiast to jest celowa robota, oczywiście, celowa, przemyślana, bardzo starannie robota. I teraz komu na tym zależy? Popatrzmy, usiłuje się białą rasę wyniszczyć. Dzieci się nie rodzą, no wiadomo dlaczego się nie rodzą, prawda, w białej rasie. Wykańcza się białą rasę rozmaitymi zasiłkami, a ściąga się na nasze miejsce imigrantów, prawda? Mamy tutaj taką podręcznik, który wydała fundacja pana Soresza, który za wszelką cenę usiłuje jak najwięcej imigrantów sprowadzić do Europy. I rozumiem, że oni mają zastąpić białą rasę, no bo są średnio mniej inteligentni, a więc będzie nimi można jeszcze łatwiej rządzić niż obecnie Europejczykami. I teraz jest pytanie, kto to naprawdę jest? Są podejrzenia, że to jakaś wewnętrzna organizacja masonerii, jacyś iluminaci może jeszcze przeżyli, może coś. Nie wiadomo, kto tutaj rządzi. Tutaj być może to są ludzie, którzy chcą zrobić ten nowy porządek światowy. Większość z nich chyba nie zdaje sobie sprawy, co oni naprawdę robią. Tak czy owak, kiedy wyłączono ten mechanizm selekcji naturalnej, to poziom w każdej dziedzinie opada drastycznie i musimy coś w tej sprawie zrobić. No bo jeżeli nie, no to pierwszy skutek będzie taki, że nas wyrżną muzułmanie, bo u nich jest jeszcze w miarę normalnie. U nich nie ma tam w szkołach koedukacji, u nich nie ma w szkołach, się na siłę wprowadza tam idiotów do klas. U nich się chłopców uczy być agresywnie, a nie, że agresja jest czymś złym, prawda? Oni wygrają z całą pewnością. A potem pewno i oni wyginą. Musimy coś zrobić. Popatrzmy na gwiazdy. Dlaczego się do nas nie odzywają? Dlaczego nie ma sygnałów z innych planet? Przynajmniej wszędzie tego typu procesy zachodzą, że jak się uda ujednolicić w skali planety, no to zawsze jakieś tacy cwaniacy się tutaj biorą i ujednolicają wszystko, co się da, wyłączają mechanizm konkurencji, mechanizm selekcji, co zresztą być może nawet nie zawsze jest taką metodą czysto spiskową. Proszę sobie wyobrazić stado saren. Wiadomo, że sarny są w dobrej kondycji, sarny są szybkie, zwinne. Dlaczego? Bo istnieją wilki. I groźba bycia pożarta przez wilki, mniej więcej co roku 10% saren jest przez wilki pożarte, prawda? I groźba pożarcia przez wilki powoduje, że sarny są szybkie i sprawne. Ale proszę w demokracji
wymusić na sarnach, żeby głosowały za tym, żeby wilki istniały, żeby się nie pozbyć wilków. Otóż to w demokracji jest niemożliwe. I dlatego giniemy. Proszę Państwa, ja wierzę, że coś można zrobić. Wierzę, że idee prawicowe w większości nie przekonają, ale przekonają taką mniejszość, te 15, może 20%, która to większość świadoma celów potrafi przejąć władzę w drodze zamachu stanu, w drodze przekonania innych w momencie załamania gospodarczego i wrócimy na ścieżkę rozwoju, że Europa znów będzie kiedyś rządziła światem. Dziękuję Państwu za uwagę.